Cześć, witajcie. Dzisiaj bardzo szybka i spontaniczna jednocześnie akcja równania terenu na mojej działce budowlanej, ponieważ spodziewam się jutro wizyty geologa, który wykona badanie gruntu. No i w tym celu muszę tutaj wykonać taki tymczasowy wjazd, a że jest bardzo grząsko, no to musiałem troszkę wyrównać ten teren, aby tutaj samochód z wiertnicą, taki pick-up, nie ugrząsł po prostu. Taki docelowy wjazd na działkę jest już rozrysowany na planie zagospodarowania terenu, ale jeszcze nie zamierzam go wykonywać, więc jest pilna potrzeba, aby tutaj szybko zrobić taki właśnie wjazd tymczasowy. Ale dla koparki to jest zaledwie 5 minut, wystarczą 3 takie cofnięcia koparki z łyżką przy ziemi, no i właściwie gotowe. Koparkowemu zajęło to zaledwie 5 minut. Dla pewności załatwiłem sobie jeszcze takie oto deski, które tutaj rozłożę na tym wstępnie rozplantowanym terenie, tak aby mieć pewność, że ciężki samochód z wiertnicą na pacę tutaj nie ugrzęźnie. A takie deski, jeśli oczywiście samochód ich nie połamie jadąc po nich, na pewno przydadzą się w dalszej części mojej przygody budowlanej. Problemu by nie było, gdyby przez dłuższy okres utrzymywał się taki lekki przymrozek na poziomie -2 do 0 stopni, no to wtedy ta ziemia, ten grunt jest taki fajnie zmrożony, no i nie tworzy się błotko. Natomiast kiedy temperatura wzrośnie powyżej 0, od razu tutaj tworzy się takie bagienko. Ale jak widzicie, ja sobie teraz chodzę po desce, więc auto na pewno też da radę. Tak prezentuje się tymczasowo wykonany wjazd na działkę. Właściwie na teren mojej działki, ponieważ tutaj jest to zlokalizowane na działce sąsiada. Na filmie może tego aż tak bardzo nie widać, ale zobaczcie, tutaj w tym miejscu jest straszne błotko i podejrzewam, że gdyby ciężki sprzęt tutaj wjechał, no to mógłby się zakopać, no i chyba wtedy musiałbym wyciągać go jakąś wyciągarką. A tak przejedzie sobie po tych deskach tam na środek działki. Tutaj jeszcze widok z drugiego końca tego wjazdu. Widać tutaj taki lekki spad. Pick-up z wiertnicą jest już na działce. No to wiercimy. Geolog musi wykonać 2 odwierty na głębokość 4 metrów, aby ocenić strukturę gleby. Z tego, co panowie mnie tutaj poinformowali, wynika, że przy większych budynkach należy wykonać 3 takie odwierty. Ale jeśli chcemy sobie postawić taki jednorodzinny budynek o powierzchni do 100 m2, wystarczą zaledwie 2 takie odwierty na działce. Tak wygląda wiertnica, która została już wyciągnięta z otworu. No i zaraz pan geolog pobierze sobie tutaj próbki do badania, aby stwierdzić, jaka to jest ziemia. Nawet tutaj widać już, że około 70-80 cm to jest tak zwana wierchówka, którą trzeba będzie usunąć. Teraz jeszcze geolog zdejmie sobie tutaj część tej ziemi,
i za pomocą przyrządów pomiarowych dokona oceny. Dokona również oceny takiej organoleptycznej, można powiedzieć. Powącha, pościska, polepi, pougniata, jak dzieci w przedszkolu bawiące się plastelliną albo też modeliną. Wyniki tych badań potem pan geolog przeniesie do swojego notesu, a potem zostanie sporządzony protokół, który będzie potrzebny dla architekta, a także dla firmy budowlanej. Pozwoli to potem oszacować, jak można usadowić, wykonać płytę fundamentową. No i z tego, co mówi pan geolog, nie będzie tutaj najmniejszych problemów, czyli można powiedzieć, że jestem szczęściarzem, ponieważ ja nie badałem tutaj wcześniej tego gruntu, a właściwie powinno się to zrobić przed zakupem działki, jeśli planuje się na takiej działce posadowić budynek. Jest wiele zagrożeń i niebezpieczeństw, no ale na szczęście mi udało się uniknąć wszelkiego rodzaju problemów związanych z gruntem. No to jeszcze jeden odwiert i powtarzamy procedury. No to już po ptokach na szczęście. Pierwszy etap związany z pozwoleniem na budowę już zakończony. Tak wygląda tutaj wywiercona dziura. Wygląda to jak kopiec kreta z taką różnokolorową strukturą gleby, którą można tutaj zaobserwować. Jest tu ta warstwa wierchówka, jest tu również glina, a pod spodem, jak udało mi się ustalić, jest tak zwany łupek. Nie ma najmniejszego problemu, aby tutaj postawić taką najprostszą płytę fundamentową, na której będzie mógł być posadowiony budynek. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ nie będzie się to wiązało z jakimiś dużymi kosztami. Nie trzeba będzie tutaj palować, stosować jakichś dodatkowych zabezpieczeń przed osuwaniem się gruntu, także jest dobrze. Koszt takiego badania waha się w granicach 1600–2500, zależy ile odwiertów będziemy musieli wykonać. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!